Godzina 14:30, dzień dobry. Niedziela. Nie chciało mi się wychodzić wcześniej zupełnie. Teraz wyszliśmy. Będę robić dzisiaj kroki na ogrodzie. Więc może jest okazja, żeby zobaczyć jesienny ogród. O, pęczyna jest. Ciekawe, czy będzie widać. Nie widać chyba. No, że truskawki już się skończyły. Pomidory teraz. Jest całkiem sporo pomidorów jeszcze będzie. Także spoko. A reszta ogrodu też już raczej się chyli ku przejrzeniu, ale ta sekcja no w sumie było puste. Teraz wzrasta. Co to jest za roślinność? Owoców nie mają jeszcze, więc nawet nie jestem w stanie zgadnąć za bardzo. Liście też nie wiem zidentyfikować. No, coś tu jeszcze będzie na jesień najwyraźniej. Jakaś roślina bardziej jesienna. A, no i te kwiaty rozkwitły. No, one świeżo rozkwitnięte. Pszczoły tankują w nich. Fajnie. Te przy oczku wodnym też rozkwitły. Muszą być pełne pyłku, bo pszczoły też tutaj ostro pracują przed zimą. Fajnie taki ogród wielomiesięczny, gdzie coś już zaczyna działać wiosną wczesną, później coś innego przez lato kwitnie, a później coś innego na jesień startuje. Jeszcze arbuz cały czas rośnie, ale już chyba przyrost powoli hamuje. Wciąż jeszcze taki się mieści w dłoni, więc jeszcze pewnie nie jest soczysty na tym etapie. No zobaczymy, co z niego wyniknie. Ale arbuzy chyba lubią szklarniane klimaty, więc nie wróżę mu dużego rozrostu przez jesień. Co tu jeszcze ciekawego? Fajnie się chmury układają. Nawet są jakieś obłoczki. Najładniej wyglądają tam. Ale też najmniej je widać jednocześnie. Może je przesuną kiedyś tutaj w tą stronę. No. Dobra, jakoś zostało mi jeszcze trochę czasu antenowego w dzisiejszym odcinku Daily Vlog, to będziemy się posiłkować stoikami. Część trzecia Wola, Wrzesień, Hard Ducha i Odporność. Dzień 3 września. Najpierw ciężki zimowy trening. Musimy przejść ciężki zimowy trening i się nie śpieszyć się do spraw, do których się nie przygotowaliśmy. Epiktet, diatryby. Trochę nie wiem, co wyciągnąć z tego cytatu, bo nie jest dla mnie zbyt jasny. Natomiast tam gdzieś w tym opisie było omówione przez autora tej książki, że no po prostu, żeby być w czymś dobrym, no trzeba nad tym pracować. Żeby nie robić czegoś byle jak i zabierać się za rzeczy nieprzygotowanym, tylko żeby się do nich przygotować. Co jest trochę takie dziwne, bo jeżeli chcemy coś robić, na przykład robić gry wideo, no to najlepszym sposobem na robienie gier wideo jest robienie gier wideo. Jeżeli chcemy być piłkarzami, to najlepszym sposobem na bycie piłkarzem jest bycie piłkarzem. A tutaj z kolei jest takie trochę rozgraniczenie, żeby trenować przed robieniem czegoś, zamiast po prostu to robić. No, z czym nie do końca się zgodzę. Oczywiście są pewne zawody, które wymagają pewnego treningu, na przykład bycie chirurgiem. No tutaj uczenie się na sali operacyjnej pewnie miało jakiś sens 100 lat temu. W dzisiejszych czasach to już nie zadziała. W dzisiejszych czasach trzeba się uczyć faktycznie poza salą operacyjną i trzeba już umieć być chirurgiem i wtedy dopiero można doskonalić się byciu chirurgiem, nie uczyć się bycia chirurgiem. No, ale takie nieścisłości. No, nie każda
wiedza, nie każda mądrości stoickie przetrwały bardzo precyzyjnie do naszych czasów. Niektóre jednak muszą być troszkę poddane pewnej krytyce i modyfikacjom. Ale jestem fajnie pod słońce. W każdym razie, dzisiaj nic się nie wydarzyło. Spokojny dzień, trochę połaziliśmy po ogrodzie. Nagrałem, pokazałem wam, jak już się ogród przeistacza z wiosennego, nie z wiosennego, z letniego na jesienny. Jak się zmienia cykl życia niektórych roślin i okazuje się, że niektóre rośliny na jesień dopiero startują, więc fajna sprawa. No i poza tym zwykły dzień. Jak się okazuje, rok szkolny w tym roku startuje 4 września, nie 1 września. Taki plot twist, więc jutro w całej Polsce, teraz już to widzicie, no to już dzieciaki w całej Polsce wystartowały ze szkołą, no i będą tak sobie działać, aż mniej więcej chyba do przerwy świątecznej. No, w każdym razie to by było na tyle. I wracając ewentualnie do stoików, ja myślę, że większość rzeczy da się po prostu uczyć robiąc. No, w domu generalnie jest młyn, więc to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Cię, drogi widzu, droga widzko, na jakiś kolejny, niekoniecznie jutro, żeby nie wywołać FOMO, ale kiedyś, za tydzień, za miesiąc, za rok. To jest dobry czas. Także dzięki, hej.